W poprzednim odcinku Robinsonów uczestnicy zawalczyli w 2 wyzwaniach o ucieczkę z Rady, a szczęśliwcy dodatkowo znaleźli specjalne bonusy. Moim przedmiotem specjalnym jest opakowanie po serze. Początkowy plan zakładał dalsze rozwijanie sojuszu Poja, Bogdana i Levi. 3-3-2 myślisz zrobić wtedy? 3-2? 3-3-2. Ale Wistach postanowiła wprowadzić chaos. Nie będziecie mi mówić, co ja robić, a wszystkie wasze plany rozwalam w tym momencie. W momencie, Ja nie gdy- ogarniam co w gdy listach. A co zrobił Damian? gdy A w listach to w ogóle o co powiedziałem chodzi? że chcę właśnie nie głosować. Który doprowadził do remisu, jednak ofiarą ostatecznie i tak padł Poju. Pozostało 11 osób. Kto odpadnie dzisiaj? Zagadka do trzeciej skrzyni zawierała kod. Zdobyliśmy 3 dzienniki pierwszego dnia, więc mieliśmy już 2 słowa. Nóż, który znalazłem pod balami podczas wyzwania, przekazał mi moc dostania dowolnej kartki Matyldy, a potrzebowaliśmy tylko 3 dziennika Matyldy do ułożenia całego hasła do trzeciej skrzynki. I wziąłem tą kartkę za ten nóż i odkryłem, że pierwsze słowo to grzyby. Wrzuciłaś swoją kopertę do drugiej skrzyni. Twoje rozwiązanie to bezpieczni w zagrożeniu. To jest poprawne. Wiktoria, jesteś na fali. Otwieramy. No, ale może coś innego przeczytać, nie? Nie, to samo. To samo znowu. Gratulacje, to znaczy kiedy immunitet. Drugi immunitet. Jaki immunitet? Co ty na to? Mogę go przekazać? Możesz go przekazać. Co mogę przekazać? Jeśli chcesz, to możesz go oddać mi teraz i ja go przekażę właściwie sobie. Dobra, przekaż go, jak niestety cię przyjdzie. Niestety ze względu na warunki pogodowe i szalejącą nad nami burzą musieliśmy się przenieść w nieco bardziej komfortowe miejsce, czyli wewnątrz domku. Ale wciąż mamy skrzynię i wciąż mamy koperty. To jest twoja koperta. Jean-Jacques Rousseau, Rêverie du promeneur solitaire. Tak, to jest utwór, w której to było, ale wiem, że to jest źle. To jest źle. No nie udało ci się tego odgadnąć, ale jesteś na dobrym tropie. Bo była książka. Aha. e, Gdzie była książka? No, rozmawiałam z Fabellą i powiedziała mi, że była wskazówka po francusku i jak sprawdziłam, to była właśnie ta książka. Ona powiedziała, że ta książka znajduje się w domku. Przeszukałyśmy tę książkę, bo ona ją miała, bo sobie ją czytała, więc sobie ją więc zabrała ją. No i pod tym, jakby koło tego fragmentu, z którego był ten cytat we wskazówce, było napisane bezpieczeństwo w zagrożeniu, więc podejrzewam, że to jest to hasło. I co ty z tym zamierzasz zrobić jutro No. do koperty? Nie, już dałam to Fabeli do koperty, więc jeżeli ona to wrzuciła, to podejrzewam, że już jest to haj. Jest. Zdobyła je. Co więcej, chciała, żebyś ty je miała. No to po co ten suspens? Proszę bardzo. Możesz sobie otworzyć tę kopertę i zobaczyć, co jest w środku. Nie wiadomo, czy to jest ukryty immunitet, czy coś innego, więc sama się przekonaj. Gratulacje, odnalazłeś ukryty immunitet. Ukrytym immunitetem jest koperta, w której znajduje się ta wiadomość. Jak się czujesz? Masz ukryty immunitet? No, fajnie. Dzisiaj się byłaś czuję. na wyzwaniu. Wygrałaś tak naprawdę, miałaś wolne, jesteś chyba na bardzo mocnej pozycji. No super, teraz to już tylko do finału. Nie no, ale jakby zamieszało się trochę po tej radzie w sumie, więc no może być różnie, nie wiem co będzie na kolejnej i widzę, że nagle wszyscy bardzo lubią Bogdana, a ja z nim ani razu nie rozmawiałam, więc trzeba będzie to zmienić. Grają w limonkę. Polega to na tym, że pogromili limonkę i ją włożyli do buzi. Kto ją dłużej będzie trzymał w buzi, ten wygra. Ej, Elblaj, grasz w limonkę? I takie, co?
No, więc to wygląda tak, że pokroimy limonkę na plaster i kto dłużej będzie trzymał w ustach, ten wygrywa. Może jaka idiotyczna gra. No ale dobra, bierzemy to. Wszyscy grają w limonkę. Nie jest to trudna gra, ale przez to jest trudna. Elblaj, jak się czujesz? Damian, powiedz coś. Jak Fabela się czujesz? Nie. Trzymaliśmy tą limonkę w ustach chyba z 2 godziny i pod koniec była już strasznie gorzka, więc zaczęło to naprawdę być bardzo trudne. Dobrze, mamy pierwszego przegranego Sakira. Nie umiem grać w limon. Lista, jak oceniasz swoje szanse? Ja jestem bardzo wytrzymała, mogę tutaj siedzieć z limonką w ustach do nocy. Limonka nie ma skocza w wargi. Co? Ja mówię soki na wargach i limonka nie ma skocza. Co? Myślę, że gra Troll, którą wymyśliłem, która nie miała jakby prawa powstać, stała się hitem tego dnia. Dobra, odpalam z limonki. Dzisiaj była strasznie śmieszna sytuacja, bo otwieram sobie szafkę, w której są książki, no i nagle tych książek jakby przybyło i tak wow. Przeglądam je, no i znalazłem coś takiego jak Atlas Grzybów. Podczas przeglądania książek znalazłem coś ciekawego. Jest to Atlas Grzybów. Otworzyłem na jednej ze stron, na której była karteczka. Znalazłem atlas grzybów i zeszyt Ani. Nie wiedziałem, co Ania o mnie myśli. Jestem w całkowitym szoku. I mówiła ona o tym, że mogę wymienić Atlas Grzybów, czyli ten przedmiot specjalny, na dowolną kartkę z dziennika Ani. Dostawałem nerwicy, że wszyscy mają jakieś przedmioty, a ja nie wiem, gdzie one są i w ogóle czego mam szukać i w ogóle nic w tym domku nie ma i wszystkie przedmioty są znalezione. Także dodało mi to trochę pewności siebie, że jednak coś jestem w stanie znaleźć. Poszedłem do kuchni, zacząłem robić naleśniki, zrobiłem tam, nie wiem, z 10 chyba, czy 11 naleśników, no bo tyle wyszło z tego ciasta. Damian robił naleśniki i wyszedł mu jeden naleśnik, na którym wyszły oczy i buzia. Uśmiechnięty naleśnik. Jakie szczęśliwe. O, naprawdę. Już go możemy odwrócić. Aby się nie rozpawszy. Co tylko zapisać. No się nie uśmiecha. Boże, gorąco, gorąco. Mordę mi wypała. I kiedy zdjęliśmy go z patelni, wyszedł taki nasz totalny przyjaciel, nie? O, pięknie. Przyjaciel naleśnik. Myślę, że jest maskotka dla mnie, na idealnie. Tak. Kto go zjem? Ty go zjesz? Ja go zjem. Basia, pokaż im proszę. Prosy. Będzie maskotka. Ja go rozumiem. Dobra. Się uśmiecha. Czemu tak traktujesz? Ja chcę zjeść, Czemu tak to jest od tego, nie? Od dżemu. Ktoś to zobaczył i krzyknął: o, Sanafia! I mi się dziwnie zrobiło. Nie chcę pomalować usta. Szminkę? Jest beznadziejny makijażystko. Dlaczego? Na policzek mu wyszło. Boże, to nie będzie, że ma okopne to usta. Boże, teraz wygląda jakby był jakimś, nie wiem, mordercą albo kimś takim. Stwierdziłam, że skoro już go nie jemy, to może przynajmniej zróbmy z nim coś fajnego, więc pomalowałam usta na czerwono dżemem. Zmasakrowałaś go. Wygląda jakby zagryzł kogoś. Leci. Zobacz jaki ma wzrok, no Boże kochany, jak z horroru. Jezu. Co ty mu teraz robisz? Rzęsy. I pomalowałam mu oczka i brwi nutellą na ciemny brąz, żeby naleśnik miał makijaż. Jeszcze brwi musisz ukonturować. Jaka dama. Agnieszka, gdzie jesteś? Jejku. Taki stwierdził, że zrobiła mu nos i brwi chętnie. I szczerze mówiąc wyglądał jak, nie wiem, jak takie laski czasem sobie robią makijaż permanentny i są takie plastiki trochę. Fabela powinna coś kosmetyczką według was. Myślę, że musisz trochę poćwiczyć. Dużo Ale praktyka czyni mistrza. Dzisiaj rano podczas śniadania Damian wpadł na pomysł, żeby zrobić naleśniki
No i szukając jakiejkolwiek patelni z teflonem, nie ma żadnej, znalazłam patelnię z wyrytymi w środku napisami "Chciała mnie zabić". Wzięłam patelnię i napisałam tam prawdę. I od razu mi się lampka zaświeciła w głowie. Jak tylko ją odwróciłam, była tam kartka, że jest to przedmiot specjalny. Zapraszam! Witam Was na dzisiejszym wyzwaniu. Dzisiaj zaczniemy od tego, że podzielimy Was na dwie drużyny. 5-osobowe. Obie drużyny pójdą na osobne rady plemienia, obie drużyny wyeliminują kogoś z drugiej. Jedna osoba, jako że jest nieparzyście, będzie miała szczęście, wylosuje czarny kamień, nie pójdzie na radę plemienia, ma wolny dzień. No to uwaga, już się chyba do tego przyzwyczailiście. Wyciągamy ręce i pokazujemy. Kto ma czas? Damian? Gdy wylosowałem kamień, cieszyłem się, że nie będę iść na radę, ale z drugiej strony spojrzałem na zespoły, które się utworzyły w pozostałych grupkach. Jak zobaczyłem, że Sanafia jest w drużynie z Fabellą, z Levi Bogdanem i Basią, stwierdziłem, że ma totalnie przerąbane. Damian, masz dzisiaj szczęście i to bardzo duże, bo przeskakujesz aż o 2 oczka wyżej. Jesteś przynajmniej w finałowej 9. Każda z drużyn ma szansę na zdobycie bardzo cennego przedmiotu. Pokażę go. Jaki ładny krzyk! To jest solniczka! Ale ładny jest. Indywidualny immunitet, po jednym na drużynę. Każdy z Was dostanie drewniany krążek, będzie musiał go położyć na ograniczniku, na niego postawimy kulkę i trzeba będzie ją utrzymać tak długo, jak się da. Co jakiś czas będziemy utrudniać Wam wyzwanie poprzez przesuwanie się coraz bardziej do tyłu. Na początku zaczniecie tuż przy talerzu, więc utrzymanie tego będzie stosunkowo proste. Potem przeniesiemy się na połowę drążka, a ostatecznie na koniec. Robinsonowie gotowi? Postawcie kulki i zaczynamy. Wystarczy drobny brak koncentracji i kulka Wam spadnie. Ola jest na krawędzi, Agnieszka również. Levi niestety odpadła z wyzwania jako pierwsza. W pewnym momencie piłka mi się zsunęła i spadła i nawet nie zdążyłam zareagować. Była bardzo skoncentrowana. Agnieszka pozwala zwiedzać kulce swój talerz. Sekiew przebrał się za kogoś. Ma na głowie turban. Fabella, co śpiewasz? Nic. A co sobie myślisz? Nic, recytuję sobie wiersze, żeby się na czymś skupić. Jaki masz sposób na koncentrację? Dobrze, rozumiem. Wista padło. Wista jest w bardzo kiepskiej sytuacji, bo na wtedy ludzie, którzy z nią nie głosowali na ostatniej radzie. No, plemiona się tak świetnie wylosowały, że teraz mam... Przygotujcie się, bo za 30 sekund będzie stop. Bogdan niestety odpada z wyzwania. To ja też. 3, Ola! 2, 1, stop. Teraz macie szansę na przeniesienie się na drugie stanowisko. Ułóżcie kulkę. Zaczynamy. O immunitet z drużyny numer 1 walczy Sekir, Agnieszka oraz Elblaj. Natomiast z drugiej drużyny mamy już tylko 2 osoby, Sanafię oraz Basię. Sanafia została jako jedyna. Ojej! Sanafia wygrywa immunitet. Jaką wziąć? A kogo polecacie? Wziąć pierwszą kartkę. Ja na jedno. Ani jest bardzo fajna, taka poetycka. Ja nawet. Ani jest poetycka, z Matyldy nic nie wiadomo, Matylda jest naćpana i pisze randomowe zdania, a Jana jest taka bardzo systematyzowana. Właśnie ktoś mi powiedział, że Jan jest najbardziej ułożony, ja lubię ułożone rzeczy. Jana. Dobra, tak.
Sekir, Elblaj i Agnieszka dają sobie radę z wszystkimi przeciwnościami. Janina jest przy prowadzeniu, o! Helena, ale Helena broni, Helena... Bramki są niecodziennie. Janina jest niecelna, potwornie. Janina, co ty? Co? Janka! Kurde! Brawo! 1-1. 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Możecie zdjąć. Czas przenieść się na najtrudniejsze stanowisko. Każdy z Was musi przenieść rękę na sam koniec kijka. Przygotujcie kulkę. Zaczynamy ostatni etap wyzwania. Teraz będziecie tak stać, aż się zmęczycie. Jak Elblaj, oceniasz swój występ w tym wyzwaniu? Spędzi mnie twarz. Elblaj niestety została wyeliminowana z wyzwania. Kosztem pytania prowadzącego niestety. Nie odzywaj się do mnie. Agnieszka, swędzicie twarz? Trochę teraz zaczęła, jak Edla o tym powiedziała. Agnieszka jest mega w tym wyzwaniu, aż się zdziwiłem, bo po prostu to się spodziewałem, ale po Agnieszce... Będę tak stać do usranej śmierci. No to ja też. No weź, Seki. Nie chce mi się już po prostu. Mi też się nie chce, ale to jest wyzwanie, niech wygra najlepszy. Agnieszka bzdurała sobie, że bardzo chce wygrać ten immunitet. Ty jeszcze masz szansę w innych. A ty nie? Nie jesteś taką pierdołą fizyczną jak ja. I próbowała mnie przekonywać wszystkimi swoimi argumentami. Jest większość babek tutaj. Masz duże szanse. Tak, babki, które mnie gonią w wyzwaniu. Wygrasz sobie na jakieś zadanie na inteligencję. Ja jestem Tak, głupia. Jestem będę głupią rywalizował z blondynką, Levi nie albo z wygram. Listem. Czaisz? Podczas wyzwania próbowałam przekonać Sekira, żeby je poddał. Mam się rozpłakać? Ja lubię gadać jak coś robię, bo nie muszę się skupiać tylko na jednym. Moja piłeczka się rusza jak zmieniam nogę, no to jest no. To się skupiam, mi się ręce trzęsą. Planowane. Będzie mało czasu na strategię. Zależy mi na sprawdzeniu samej siebie, tylko na immunitecie. Na którym jesteś roku w tym wietnamskim? Na trzeci. Ciepło mi. Będzie jakaś przerwa? Minęło już 28 minut w tego wyzwania. Sekir chyba ma strategię zatrzymania piłki w dziurce od śruby. Całkiem sprytne. Też dałam w dziurkę, haha. Przejęłam strategię z Sekira. Papuga. Sekirowi piłka wypadła z dziurki. Tak. No idź sobie. Sekir trzeba idź, trzymać na daj mi ograniczniku. wygrać. Kurde, skubany, no nie znoszę cię. Chodź trochę na środek. Weź, No weź, no bo... ale ja jestem dziewczynką, się dziewczynką stosuję. Ale to jest zadanie o immunitet. No, tym bardziej, właśnie to jest idealna okazja, żeby pokazać, jakim się jest dżentelmenem. Ale to nie jest takie proste, że tylko się zrzuci kulkę i się jest dżentelmenem. No jest, właśnie. Nie, to jest bardziej Ale skomplikowane. wtedy w wywiadzie powiem oficjalnie, że Sekir jest wielkim dżentelmenem, szanuję tego człowieka. Niech wygra najlepszy, no. No Jezu, głupie gadanie. Stoicie już od 40 minut. Tak toaleta, wiesz. O, no jest! To chodzi mi po nodze i mnie uszczypło. Ale super, wygrał immunitet! Nie sądziłam, że wygrał Nigdy mnie tak nie zaskoczyłaś, Aga. Nie, ja siebie też tak zaskoczyłam, dzięki. To było szacuneczek. Sanafia, Agnieszka, gratulacje. Wygrałyście wyzwanie, będziecie dzisiaj bezpieczne na razie. Sanafia, zapraszam. To jest indywidualny immunitet, jesteś dzisiaj bezpieczna, możesz wrócić do swojej drużyny, nie odpadniesz z gry. Agnieszka, pierwszy raz w życiu. Wow! No zdecydowanie zasłużenie. Jesteś dzisiaj bezpieczna, masz pewne miejsce w finałowej 9, gratulacje. Możesz wrócić do plemienia. Średnio wygodny. Nie musisz więcej Jako pierwsza drużyna na radę pójdzie drużyna Fabelli, Sanafi, Basi, Levi oraz Bogdana. Później zobaczymy się z Olą, Sekirem, Elblaj, Wistak i Agnieszką. Macie kilka godzin na przemyślenie strategii. Wracajcie do domku i widzimy się wieczorem na radzie.
kogo byś głosowała? No mi właściwie pasuje głosowanie na każdego. Ale wolę jednak głosować na Basię. Rozumiem. Wkurzyła nas wszystkich, no mieliśmy to wyzwanie, które wygraliśmy, no niby dzięki niej. I zabrała to wiaderko. Nikomu nic nie powiedziała, mimo że znalazła je publicznie przy wszystkich. Panuję takie przekonanie, że Basia wszystkich wkurza, wyrzućmy ją. No Basia ma taki stosunek lekceważący jakby. Znaczy może nie lekceważący, ale taki... Musi sobie grać sama. Basia tej edycji ma bardzo dziwny styl gry, w sensie ona próbuje grać jakby sama, nie dogadując się z nikim. Basia może mieć jakiś przedmiot albo HI? Chyba raczej? Ma przedmiot, Ma przedmiot. bo była ta akcja wczoraj po wiaderko. wyzwaniu, że ma wiaderko. Ma wiaderko. No ale przy tym specjalnej narracie kamienia zawiera nie pomogło. No. Umówiliśmy się wstępnie, żeby głosować na Basię. I to wydaje się dla mnie najbezpieczniejszą opcją. HI były 3 w skrzynkach. 3? Tak. Pierwsze 3 skrzynki do HI i wszystkie już są wyciągnięte. Skąd wiesz? Nie wiem. Wiesz co? Mogą być teraz 2 w grze albo 1, ale po radzie przy odczytaniu werdyktu z kopert już będą na pewno 3. Bo już wszystkie 3 zagadki zostały rozwiązane. A Bogdan pewnie dostanie po tej radzie. Bo zrobił zagadkę 3. Nie wiem, możemy faktycznie wywalić Bogdana i go powstrzymać od dostania HI. No, szczerze, jeśli on ma HI, to ja bym go wywaliła w takim razie. Może mieć. Wyszło na to, że w sumie możemy wyrzucić Bogdana, bo podczas rozmowy wpadłam na to, że faktycznie on dzisiaj rano wrzucił kopertę do skrzynki i może tam być HI. Ja też jestem Jeśli będzie po radzie, to dostanie, nie? Bo jeszcze nie ma teraz. Nie, zostanie dopiero przy odczytaniu werdyktu z kopert. I wtedy ja mogę wrzucić to hasło i ja dostać HI po radzie. Więc w sumie fajnie byłoby, gdybym ja je miała i gdyby Bogdan go nie zmarnował, tak jak marnuje wszystkie swoje szanse w tej grze. Także to jest kwestia tego, czy chcemy, żeby Bogdan miał HI, czy żeby miał wszystkie nagrody na świecie. Już trzeba myśleć strategicznie. Myślę, że w tej edycji chciałabym faktycznie pograć strategicznie i nie patrzeć na uczucia innych, nie patrzeć na to, czy jestem miła, tylko po prostu dobrze zagrać grę. On będzie bardzo zły na mnie. Ale to możesz zagłosować ty, Pamela, Basia, a ja z Bogdanem zagłosujemy razem na Basię. Po tej radzie chciałabym być z tobą blisko. No ja też bym chciała z tym zagrać, bo jeszcze w sumie Bo ty nie mam za dużo ty takich dużo takich wiesz, sojuszy. ty dużo wiesz o ludziach, o których ja nic nie wiem, wiesz rzeczy, o których ja nic nie wiem, a ja trochę wiem o tych, co ty nie wiesz. Byłoby 3 głosy na Bogdana i 2 moje z Bogdanem na kogoś innego. I wtedy Bogdan by odpadł, dałby mi swój przedmiot i zgarnęłabym jego przedmiot ze skrzynki. Tak naprawdę z Levi pierwszy raz sam na sam odbyliśmy rozmowę dzisiaj. Jak Damian robił właśnie te naleśniki, to robiliśmy od razu potem wyzwanie, jakie zjedliśmy i nie zdążył posprzątać w kuchni. A Basia weszła do kuchni. Była, że nie posprzątała. Tak, Basia weszła do kuchni i zaczęła robić awanturę, że jest niepozmywane, że jest brudna. No dobrze, no to Basia. No ja Basi będę mówiła, że na Pawelle. Levi zaproponowała mi głosowanie na Basię. Tak samo jak wszyscy. To jest bardzo proste rozwiązanie. W tej chwili nie ma w naszej grupie w ogóle nikogo z HI. Dopiero po radzie Będę miał jutro. Mam nadzieję, że nic się podczas tej rady nie stanie takiego, co mnie zaskoczy. Mam nadzieję, że nie będą chcieli głosować na mnie. Z Miłej dogadałam, że ja, ty i Wiktoria głosujemy na Bogdana, a oni głosują na ciebie. Oficjalnie to jest tak, nie chcę wyrzucać ciebie, mówiąc szczerze, bo jesteś niegroźna w tym momencie. W sensie, tylko ten przedmiot. Masz wiaderko, które nic ci nie robi. Stwierdziłyśmy, że dobrze byłoby na tej radzie wywalić albo Bogdana, albo Levi. No i jeszcze nie wiem, kogo wolę wywalić. Ale to jest tak, że do tego nie dojdzie, jak nie będziesz z nami głosowała. No tak. Więc bardzo bym zależała na twoim głosie. Pogadałam z Basią i nie wydaje mi się już taka niebezpieczna jak wszystkim. Ja bym jej nie wywalała teraz, bo mam poczucie, że można ją łatwo wywalić później. Ja byłabym potem chętna do dalszej współpracy, że tak powiem. No. Muszę ci dużo powiedzieć, ale chodźmy dalej. Chyba. No chciałam się spytać, co myślisz od dzisiaj, na kogo byłbyś w stanie głosować. A i chciałam się spytać o twój sojusz z Levi też. Tak wprost.
Każdy się pyta o mój sojusz z Levi, już mnie to irytuje. Nie mam żadnego sojuszu z Wiem, że Levi. już 10 osób ci mówiło, żebyś... Tak, żebym się z nią tyle czasu nie przebywał. Tak, I to nie jest też ci to sojusz. mówiłam. Rozumiem, że byłbyś w stanie głosować na każdego na tej radzie? Z tych 3 pozostałych osób? Byłbym w stanie głosować na każdego, ale myślę, że najlepszym typem jest Basia. Czy byłbyś skłonny głosować na Levi, czy nie? Nie mówię, że o tym myślę, tylko... Pytała się mnie, czy w sytuacji bez wyjścia dla mnie byłbym w stanie zagłosować na Levi. Jeśli to byłaby moja ostatnia opcja, to byłbym skłonny zagłosować na każdego w sumie. No tak. Powiedziałem, że byłbym w stanie, bo taka jest prawda. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że w sytuacji bez wyjścia trzeba się ratować wszystkimi środkami. Ja miałem jeden przedmiot, który w ogóle mi się nie przydał. Mam cały czas pędzel, który powiedział mi tylko, że Jan popełnił samobójstwo. Zdecydowałem się powiedzieć Sanafii o wskazówkach, o przewagach, z tego względu, że potrzebowałem jakiegokolwiek sojusznika. Czyli miałeś jeden i masz pędzel oprócz tego. Miałem nóż. Nóż pozwolił mi wziąć jedną kartkę i wziąłem kartkę Matyldy. Bogdan powiedział mi, jakie ma przedmioty specjalne, jakich użył. W trzeciej kartce Matyldy było o wiaderku. No bo wziąłem trzecią kartkę Matyldy. Znaczy trzeci dziennik, z tego noża. Że za nóż możesz wziąć kartkę? Tak. I wziąłem trzecią kartkę Matyldy. 3M było na tej skrzynce też. Masz ją? Mam. W sensie, masz ją wrzuciła się wczoraj czy dzisiaj? Czy? Wrzuciłem kartkę dzisiaj. W tej kartce teraz, którą przeczytałem Matyldy 3, było grzyby. Grzyby kocham, coś tam nienawidzę. Okay. I więc nie wiem, co jest trzecie. A to jest grzyb. Sanafia jest dobrą zawodniczką, ma teraz immunitet. Wydaje mi się prawdomówna. W tym momencie to, czy odpadnie, zależy ode mnie, więc na pewno zrobi wszystko, żebym go nie wywaliła. No i mam duży dylemat, kogo bym wolała wywalić w tym momencie. Zaprośmy teraz sędziów, Szpona oraz Koja, który odpadł na ostatniej Radzie Plemienia. Sędziowie przenieśli sobie atrybuty na Radę Plemienia. Dzisiaj zostaliście podzieleni na 2 drużyny po 5 osób. Jedna chyba jest bezpieczna. Mała drużyna, a do finału bardzo daleko. Jakie to uczucie? Tabella. Jest to stresujące, że jest nas tak mało. Sanafia, jako jedyny udało Ci się wygrać immunitet. Jesteś więc bezpieczna. Daje Ci to bardzo dużo możliwości manewrów w tym plemieniu. Czy starałaś się je wykorzystać? Starałam się jak najbardziej rozeznać we wszystkich opcjach i ustalić, która będzie najlepszą. A to zrobiliśmy dobrze, dziękuję. Tak, i staram się rozeznać i wybrać najlepszą, najkorzystniejszą dla mnie opcję. Bogdan, po ostatniej radzie, jakie były wrażenia? Zamieszanie spore. Było bardzo duże zamieszanie. Remis, którego nie wiem czy ktoś się tego spodziewał. Chyba, że było to zaplanowane. Jeśli tak, to brawo. Levi, to jest Twoja pierwsza Rada Plemienia. Pozostałe ominęłaś. Powiedz mi, czy przewagi, które zdobywałaś w trakcie Twoich nieobecności na radach, teraz pozwalają Ci na lepszy start? Myślę, że przez te przewagi jestem tylko bardziej na celowniku. Czyli nie warto było? Na pewno odkrywanie fabuły gry jest bardzo ciekawe, jednak nie czuję, że daje mi jakąś przewagę. Czym się dzisiaj kierowałaś, układając strategię na to głosowanie? Nie chciałam za bardzo się wychylać, poszłam po prostu za ustalonym planem. Pawełna, wyglądasz na strasznie smutną. Czy coś się stało? Nie, nic się nie stało. Alergia. Nie, to zaspana jestem. Spałaś? Tak, spałam. Przed radą? Sanafia też. A co ze strategiami? Mamy tak genialną strategię, że... No dobrze, doceniam uczciwość. Sędziowie dzisiaj wyrażają swoje emocje poprzez emotikony, ale
Pamiętajcie, że też może to być dla Was dużą pomocą, ponieważ w finale to również sędziowie eliminują kogoś, zanim przechodzimy do właściwego finału. Myślałeś już o tym, Bogdan, o właściwych kontaktach z sędziami, czy to jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby myśleć o finale? Jest bardzo wcześnie, żeby myśleć o finale, ale kontakty z sędziami, myślę, że póki co tam całkiem dobrze. Sanafia, jesteś gotowa na to głosowanie? Myślisz, że wszystko jest już ustalone i pewne? Tak. Ciężko Ci było podjąć tę decyzję? Jest Ci przykro? Jest mi przykro i to zawsze ciężkie. No dobrze, no to w takim razie czas głosować i się przekonać. Bogdan, zaczynasz. Mam nadzieję, że dzisiaj nie odpadniesz, ani ja nie odpadnę. Mam Wasze głosy, ale zanim do nich przejdziemy, jeśli ktoś posiada ukryty immunitet i chce go użyć, teraz jest czas, żeby to zrobić. No ja wiem, no to jest bardzo głupie i paranoiczne, ale jednak chyba bardziej boję się odpowiedzi z ukrytym immunitetem niż się go zmarnować. Fabella używa ukrytego immunitetu. To jest prawdziwy ukryty immunitet. To oznacza, że wszystkie głosy na Fabellę nie będą liczone. Przeczytam głosy. Pierwszy głos. Basia. Mamy jeden głos na Basię. Basia. Są 2 głosy na Basię. Bogdan. Mamy 1 głos na Bogdana i 2 głosy na Basię. Bogdan. Są 2 głosy na Bogdana, 2 głosy na Basię. Pozostał 1 głos. Trzecią osobą wyeliminowaną z Robinsonów nieukończony list jest Bogdan. Bogdan, podejdź na mnie spokojnie. Bogdan, taka jest wola plemienia. Musisz odejść. Gratulacje, przetrwaliście tę radę. Teraz będziecie chodzić już na każdą kolejną radę, ponieważ nie będzie możliwości ucieknięcia z niej. Weźcie pochodnie i wracajcie do domu. Dobranoc. Ta rada nie była dla mnie strasznie dużym zaskoczeniem. Wiedziałem, że w końcu będą na mnie głosować, a myślę, że nie mogłem zrobić więcej, żeby temu zapobiec. Próbowałem ułożyć plan, który był jedynym, który by zadziałał. Mam sobie za złe tylko i wyłącznie moje niedoświadczone decyzje z pierwszych 2 dni. Myślę, że później grałem dobrze i po prostu myślę, że te dwie sytuacje z 2 pierwszych dni z Levi dobiły mnie na tej radzie. Bardzo się cieszę, że przyjechałem, bardzo się cieszę, że miałem szansę uczestniczyć w rozgrywce. Jeśli miałbym kiedyś okazję powtórzyć wyjazd na RR, jestem jak najbardziej chętny i może poszłoby mi lepiej niż tym razem.
po prostu, jak to przed radą, chciałam porozmawiać ze swoim plemieniem, które jest bardzo małe, teraz 5-osobowe. Na przykład dużo osób jak rozmawiam, to nie mówią, że wiesz, że ufają Sekirowi, Sekir jest spoko. I wydaje mi się, że on potem może być właśnie takim graczem, który sprawi dużo problemu, a Wistach no to już nikt nie zaufa. Ale zostałam tak totalnie zlana. Ja głupio mi stać z tym, bo czuję się jakbym tak dominowała nad innymi w rozmowie. No i Ale się jaram się, że zdobyłam. Jestem po prostu tak zła, jakby już po prostu nie było sensu ze mną rozmawiać. No poczułam się okropnie. W ogóle, a propos, byłam z Damianem na spacerze i Damian powiedział... Dziewczyny no po prostu nawet nie próbowały mnie przekonać. A wiesz co, to powiedziałam w listach. W sensie, podszedł do mnie i powiedział, że... Ja patrzę w oczy Agnieszki, ona mi mówi w Wistach, ale ja widzę Ola w tych oczach. No ale ty nie jesteś zagrożeniem, No po co mielibyśmy cię wywalać? To jest żeby absolutnie sobie bez nie sensu. robić wrogów w sojuszu Sekira. No to jest robienie wrogów. No właśnie, to właśnie jest, to jest najbezpieczniejsza opcja. A oczywiście nikogo się nie da na Sekira przekonać, bo wszyscy są najlepszym przyjacielem Sekira. O Jezu, o Jezu. Mogę go przymierzyć? Faktycznie niewygodny i zimno w szyi mi jest teraz. Nie, Sekira to teraz nie wyrzucajmy, bo ja mam sojusz z Sekirem, bo Sekir to nie jest zagrożeniem. No, Sekir to nie jest takim zagrożeniem jak, no nie wiem, ocieplenie klimatu. No jest zagrożeniem. Ona ponoć chce na Sekira, ja tak... Co? Na pewno nie. Wydaje mi się, że raczej to powinna być łatwa rada. Myślę, że Wistach jest takim oczywistym wyborem teraz, ale... Wistach trochę podpadła na tamtym głosowaniu i nie powinno być szczególnego problemu, żeby po prostu ustawić te głosy na nią. Jest bardzo nieprzewidywalna, a ja na pewno wolę Wistach, nie? No, w Wistach prywatnie jesteśmy, bardzo się lubimy. W grze coś trochę nam nie wyszło. Zrobiłam sojusz ludzi, którzy czują się wyzyskiwani przez sojusz matki. To musimy się skumać, z którą z dziewczyn wywalić dużo, tak? Tak. Bo jestem wielki sojusz tych złych dziewczyn, a my, to znaczy ja, Ola i Sek, jesteśmy uciśnieni. Ale na tej radzie mogę na ciebie liczyć? Możesz na mnie liczyć i mam nadzieję, że też mogę na ciebie liczyć. Bo chciałbym to zrobić. Ja na ostatniej radzie nie byłem do końca przekonany, czy to się uda. Nie miałem za dużo jakichś wątpliwości. Po tym, co się działo na Radzie, w której Wistach chciało się sprzeciwić Elblay, myślę, że ten konflikt będzie trwał dalej i postaram się to wykorzystać. Wistach generalnie uważa, że jest spalona. Pierwsza rzecz, którą zrobiła, jak odeszliśmy z wyzwania, to podeszła do mnie i powiedziała, czy plan z wczoraj ma szansę dzisiaj się udać. Mówię, Boże, no. Z tego, co sytuacja póki co się rozwinęła, to wygląda na to, że będzie głosowanie między Elblay a Wistach. To jest dobry moment, żeby coś zrobić. Ja się bardzo boję tego sojuszu dziewczyn. I to jest też dobry moment, żebyśmy my uformowali jakiś taki, wiecie, taki core sojuszu, który się będzie sprzeciwiać przeciwko temu sojuszowi. Chcę głosować na Elblay. No, Już od razu jak jeszcze nawet weszliśmy do domku, to Wistach do mnie podeszła i powiedziała, że zapytała mnie, czy jest szansa, że ten plan wczoraj jest aktualny. No i generalnie potem poszliśmy tam na mostek i rozmawialiśmy o tym, że Wistach jest stracona w waszych oczach, że na pewno jej nie zaufacie, że już teraz w ogóle, no i zaczęła robić z siebie taką ofiarę trochę, że już nie ma nikogo, że teraz już tylko Levi została, że teraz w ogóle nic. No mówię, ty jesteś głosem przetargowym, nie? Albo właściwie odpada mnie, albo Elblay w tym momencie i to zależy tylko od twojego głosu. No Elblay zaczęła mi wysuwać już na takie propozycje na przyszłość, jeśli ją zostawię. Też próbowała grać tą kartą. Ciekawe, jakie to wysunęła też. Pewnie ma dużo propozycji, bo w końcu ma duży sojusz. Ja mam mały sojusz. Jedna propozycja, jaką mogę ci dać, to mój sojusz. No ale tak po prostu wysunęła całego swojego tarota i pokazała mi, że ta karta oznacza wyrzucenie Damiana. Ta karta oznacza po prostu lepsze jutro i słońce na ziemi. Wistach to jest w okropnej sytuacji i nikt nie zaufa Wistach. No serio, w Wistach, co to jest ta Wista, nie? Ja bym chciała, żeby ktoś był dalej w tym ogonie niż ja i to będzie Wista. Ale mówię Sekira, to wszyscy lubią. Nie chcę być na to końcu ludzkiej Sekira, ale nie, ja nie chcę Sekira. Ale ja mówię, nikt nie chce na Sekira, nie? Wszyscy lubią Sekira, nikt nie chce nigdy głosować na Sekira. I wy myślicie, że co, że dojdziecie z Sekirem do finału, na którego nikt nie chce głosować? Nie, ale ja nie chcę na Sekira. To jest czeski film. Tak, co tu się dzieje? Ola! Agnieszka mi się w ogóle w oczy nie patrzy, a Elblay to się w oczy tak patrzy, że mówi Ola tymi oczami. Tak, małe sępy. Zamyka małe sępy. Ola!
wygrałaś tych Robinsonów, wygrałaś jedno wyzwanie, gratuluję. Ja zupełnie nie byłam pewna głosu Sekira, czy on zagłosuje na Wistach, czy zagłosuje na Elblaj. Czemu płaczesz? To było, nie wiem. Boli cię? To rada tak. I uznałam, że może go kobiece łzy trochę zmiękczą. No sobie tyle pograłam w Robinsonów. No, wygrałam jedno wyzwanie i... Ale no Ola, naprawdę, co się dzieje? Jest ci smutno, że cię tak traktują? Nie, że polecę. Polecisz dzisiaj? To tak myślę. Było okej, a potem nagle Ola zaczęła płakać. Wiesz, jeszcze nie zdążyłam zagrać, ale już czwartą edycję ciągnie. No. Spokojnie, Ola. Dobrze idzie. Ja na ciebie nie zagłosuję, w listach na ciebie nie zagłosuję. Sama na siebie nie zagłosujesz, więc zostają 2 głosy potencjalne, które w żaden sposób ci nie Ale zaszkodzą. mnie wkurza, że one mnie tak traktują. Ja myślałam, że przyjeżdżamy się tutaj dobrze bawić. Bawimy się dobrze, ale jest po prostu, jest taki aspekt gry, w którym No, sorry, że tak płaczę. nie, jest, pewnie ja wiem, że niekomfortowo to są strasznie emocje. czujesz, ale... No, chciałem ci jakoś pomóc, uspokoić cię duchowo, ale nie wiem jak mam to zrobić, bo No, jesteś... tutaj głos na Elblaj. Oddam głos na Elblaj. Trzeba było jednak ją trochę pogłaskać, trochę ją przytulić i tak jak takie dziecko trochę małe. I tak tym sposobem komedia zmieniła się w dramę. No to trochę tak. Ale ty na pewno będziesz z nami? Naprawdę sami. Na pewno nie zagłosujesz na Elzę? Nie zagłosuję na to. Mi zależy na tym, żebyśmy zagłosowali w trójkę i żebyśmy... No bo i tak już się zrobił rozłam w tym sojuszu i nie chcę, żeby były kolejne rozłamy przez to, że po prostu idziemy na 2 edycje rady. Możemy też po prostu w trójkę wyjść i wrócić na radę dopiero. No właśnie, pójdźmy na przechadzkę. Po prostu niech one sobie mówią. Witam Was na dzisiejszej Radzie Plemienia. Jest do podjęcia bardzo poważna decyzja, ponieważ są tylko 4 osoby i jedna z nich musi odpaść. Ola, masz bardzo duże szanse, żeby odpaść, bo 25% szans. Jak się w tym odnajdujesz? Cieszę się, że mam większe szanse na pozostanie w edycji niż procent łóżka, który zajmuję. Ponieważ... A na jakim łóżku śpisz? 8-osobowym. 8-osobowym? Obecnie 9. Sekir, jaka jest Twoja pozycja w tej drużynie? Mogę śmiało powiedzieć, że stworzyły się 2 przeciwne fronty i myślę, że negocjacje pokazały, że wylądowałem między nimi, co niekoniecznie może obrócić się na moją stronę pozytywnie. Czyli decydujesz o wyniku rady Ty? Odpukać, tak, ale nie mogę mieć pewności, czy wszyscy zagłosują tak, jak to ustalaliśmy. No, trochę mnie zaskoczyło to, co powiedział Sekir, bo myślałam, że ze wszystkimi rozmawialiśmy, jest w miarę ustalona jakby strategia. Sekir? Ja też tak powiedziałem. Jest to... Powiedział, że jest pomiędzy jakimiś podziałami, myślałam, że nie ma tych podziałów. W listach i Elblaj się podzieliły, co spowodowało w konsekwencji narośnięcie rywalizacji między nimi i myślę, że między tymi 2 frontami wyrosła rywalizacja. Czyli to Wistach i Elblaj walczą przeciwko sobie w tym momencie? Myślę, że tak. Z Elblaj jesteście chyba w dość dobrych relacjach, skąd ta wrogość w tej edycji? Ale to wrogość jest, no my nie trzymamy siebie wrogiem, my po prostu... Ja po prostu oddałam na nią głos. Okej. No ja myślę, że jednak trzeba oddzielić trochę relacje na stopie prywatnej, a grę. Na stopie prywatnej myślę, że dalej nie mamy nic do siebie chyba, a jednak no, w grze nie jest to równoznaczne z tym, że zawsze będziemy grały ze sobą po swojej stronie. Czas głosować. Sekir, rozpocznij. Jest nam po drodze, straciłaś moje zaufanie i chyba już, nie jestem w stanie Ci już zaufać. Przepraszam, chociaż jesteś super osobą.
To jest mój ostatni głos na ciebie. Mam wasze głosy, ale zanim przejdę do ich odczytania, jeśli ktoś posiada ukryty immunitet i chce go użyć, teraz jest czas, żeby to zrobić. W porządku. W takim razie przeczytam głosy. Pierwszy głos. Wista. Mamy 1 głos na Wista. Elblaj. Mamy 1 głos na Wistach, 1 głos na Elblaj. Elblaj. Mamy 2 głosy na Elblaj, 1 głos na Wistach. Wistach. Mamy remis, 2 głosy na Wistach, 2 głosy na Elblaj i pozostał 1 głos. Czwartą osobą wyeliminowaną z Robinsonów, nieukończony list jest... Elblaj. Elblaj, podejdź do mnie z pochodnią. Elblaj, taka jest wola plemienia. Musisz odejść. Wistach kontra Elblaj. Kto by się tego spodziewał w tej edycji? To chyba udowadnia, że wszystko może się zdarzyć. Jesteście w finałowej 9. Od teraz nie będzie już żadnych ucieczek z rady. Wszyscy będziecie chodzić na rady plemienia. Będzie można wygrać tylko indywidualne immunitety. Gratulacje. Weźcie pochodnie i wracajcie do domku. Miłego wieczoru. Pozostańcie, by zobaczyć fragmenty kolejnego odcinka. W następnym odcinku Robinsonów Agnieszka pokaże pazurki, Po prostu szlak mnie zaraz trafi. Jak można tak ludziom kłamać prosto w oczy? a licytacja da szansę na ciekawe zdobycze. Jezu. No, miałam nadzieję, że jednak nie odpadnę dzisiaj, ale spodziewałam się tego. Kibicuję w listach i myślę, że ma bardzo duże szanse na zwycięstwo. Szczególnie teraz. No i to był dobry ruch na pewno. W sumie dzisiaj chcieliśmy walić w listach. Wczoraj też nad tym przez moment myśleliśmy, ale Damian był zbyt spanikowany, żeby podjąć ten ruch, więc no cóż, no tak wyszło, no. Ale oczywiście, że się cieszę, że przyjechałam, że miałam szansę wziąć udział. Odpaść jako 4. po raz kolejny. No nie, niestety fabularnie nie szło mi najlepiej. Nie miałam listów ani przedmiotów.